Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was jak zwykle Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia, kanału poświęconego profilaktyce, szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. Dla tych, którzy mnie oglądają, w tej chwili wysłuchują po raz pierwszy, więc zawsze to powiadam, zajmuję się akurat profilaktyką zdrowotną od końcówki lat 90. ubiegłego stulecia. Moje dziedziny to jest suplementacja, odżywianie, pola magnetyczne, te destrukcyjne i te terapeutyczne, bo są takie również. To jest woda i kilka jeszcze innych tematów. I dlaczego akurat tutaj zajmuję się profilaktyką? Dlatego, że po prostu uważam, że ta wiedza, którą przez wiele lat zdobywałem, która została mi dana, to mam niejako obowiązek dzielić się z innymi. Piszę też oczywiście książki. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale już książki nie są za darmo. No niestety nic nie jest za darmo w tym życiu, tak prawdę mówiąc, ale tutaj wysłuchujecie tego wszystkiego, dzielę się dzisiaj z Wami moją wiedzą, moim czasem, moją energią również, moimi intencjami jak najlepszymi. I dlaczego? Dlatego, że o zdrowie każdy z nas musi zadbać sam. O swoje zdrowie, o swoją sprawność, ale trzeba w związku z tym wiedzieć jak. Jakie są zagrożenia, jakie metody można wykorzystać, żeby chronić to nasze zdrowie. I to jest w ogóle podstawa. I ta wiedza, którą po prostu przekazuję, ja wiem, że zmienia po prostu świadomość wielu ludzi. Nawet jeżeli na początku to nie jest dostrzegalne. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, jak kilkadziesiąt lat temu ja zacząłem zmieniać swoją świadomość i każdego dnia w dalszym ciągu nad tym pracuję i za każdym razem coś w sobie zmieniam, nabywam jakąś wiedzę i to powoduje zmiany w postrzeganiu całego świata, a przede wszystkim mojego świata, czyli tego, kim ja jestem, tak prawdę mówiąc. Więc chodzi o to, żebyście i wy doskonale pojęcie, kim jesteście, jakimi cudownymi istotami tak naprawdę mówiąc jesteście. Jak zostaliśmy wszyscy w niesamowity sposób zaprojektowani pod względem jakby technologii, sposobu wykonania, jak cudownie działa po prostu nasz organizm. Ale przechodźmy do rzeczy. Więc słuchajcie, jak zwykle prośba na początek i będzie również prośba na koniec. Jeżeli Wam audycja się spodoba, to proszę po prostu o lajki, o subskrypcję, o dzielenie się linkiem do tej audycji ze znajomymi, z tymi, o których myślicie, że może im się ta wiedza po prostu przydać. Nieście to po prostu dalej, bo to jest rodzaj takiego światła. Wiedza jeszcze troszeczkę tajemna, ale mam nadzieję, że nie będzie już zupełnie tajemna, że to po prostu trafi do wielu, wielu ludzi. Zajrzyjcie też do mojego sklepu internetowego www.januszdabrowski.pl. To, o czym dzisiaj będę mówił, to między innymi piszę w takiej mojej trylogii, czyli biomagnetyzm, część pierwsza, biomagnetyzm, część druga i magnetostymulacja, magnetorelaksacja, źródło witalności organizmu. Później jeszcze te książki po prostu Wam pokażę. Przynajmniej jak zajrzycie na sklep, to będziecie wiedzieli, o czym w ogóle piszę. Napisałem 17 książek, 18 szykuje się do wydania. Bardzo nietypowa i myślę, że też dużo zamieszania narobi po prostu na rynku. O czym dzisiaj? Na rynku księgarskim oczywiście, wydawniczym. O czym dzisiaj? Poszerzymy wiedzę przedstawioną w poprzednim odcinku o medycynie informacyjnej. Tam rozmawialiśmy z panią Agnieszką Jaroszewską. Kapitalnie Agnieszka opowiadała o Edwardzie Bachu. Edward Bach, pisze się Bach przez CH. Okazuje się, że to się czyta, przynajmniej tak translator mówi, że Edward Bach. No niech będzie Edward Bach. Więc przypomnijmy, że mówiliśmy tam między innymi o bioelektrycznym modelu życia, opartym na układach elektronicznych i o tym, że możliwe staje się tak zwane dożywianie, bezpośrednie dożywianie tego naszego układu, naszego organizmu elektronami, czy to z technicznych urządzeń, czy od dawców, żyjących dawców, a więc takich swego rodzaju przeszczepów informacyjnych. Dzisiaj oczywiście my też dokonujemy takich transfuzji, a więc na przykład wtedy, kiedy bierzemy leki, czyli dostarczamy pewną informację zawartą w leku. I jak mówił profesor Włodzimierz Sedlak, ksiądz profesor, bo tam jest taki mój fan, który podkreśla,
że dlaczego pan nie mówi, że to jest ksiądz profesor? No ksiądz profesor, no doskonale znam tę postać i wyjątkowo szacunkiem się w moich oczach po prostu ksiądz profesor Sedlak się cieszy. Więc profesor Sedlak powiadał, że elektromagnetyczne lub elektroniczne odżywianie to jest odwieczny proces biologiczny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zjadamy pokarm, przypomnę to tylko, bo ja już poprzednio o tym mówiłem, jeżeli zjadamy jakiś pokarm, to pokarm to są substancje, ale te substancje są tworzone przy pomocy różnych pierwiastków, a pierwiastki jako już niepodzielne, nie da wyodrębnić się z nich innych jakichś substancji prostszych, jakichś elementarnych, składają się po prostu z atomów, a atomy z elektronów między nimi, a więc jesteśmy elektroniczni po prostu zwyczajnie. I dzisiaj wiadomo, że już się pojawiają pewne projekty, to mówiłem o tym w poprzednim odcinku, wszczepiania, wprowadzania do organizmów takich mikroukładów elektronicznych regulujących różnorodne zaburzenia. To się da zrobić. Są dzisiaj, na rynku pojawiły się również takie specjalne elektrody, które się takie w postaci takich przylepnych elementów, które można naklejać gdzieś tam na ciało i te elektrody mogą regulować różnego rodzaju funkcje organizmu. Mam tutaj oczywiście swoją opinię, to są na pewno bardzo dobrej jakości urządzenia, no nie są najtańsze, oczywiste, ale ja zawsze proponuję zająć się przede wszystkim sferą regulacji metabolizmu, ale inaczej, czyli przede wszystkim jeżeli my się odżywiamy, to trzeba po prostu oczyścić organizm z różnego rodzaju toksyn, tej całej chemii, która nam organizm zamula, trzeba wyregulować organizm i ewentualnie wówczas można stosować już te super jakieś urządzenia dodatkowe do regulacji, bo przecież organizm przede wszystkim musi być zaopatrywany w różnego rodzaju substancje, w wodę, w tlen i tak dalej, ale to jest już inny temat. A więc pojawiają się już różne pierwsze wynalazki dotyczące tak zwanej medycyny fizykalnej lub bioelektronicznej, której celem będzie działanie w kierunku jakby samodostrajania się organizmu do wzorcowych częstotliwości, czyli częstotliwości zdrowia. I teraz jak powiada, tutaj mam taki cytat w mojej książce, właśnie magnetostymulacja, magnetorelaksacja, źródło witalności organizmu. Profesor doktor habilitowany Krystyna Opalko. Medycyna fizykalna to dyscyplina medycyny klinicznej oparta na wykorzystaniu energii, czyli czynników fizycznych, głównie sztucznie wytworzonych zarówno w profilaktyce, rehabilitacji oraz leczeniu, a więc coś takiego jak medycyna fizykalna istnieje i to będzie się coraz bardziej rozwijać. I teraz przypomnę tylko, że pola magnetyczne, bo mówimy cały czas o polach magnetycznych, pola magnetyczne niskich natężeń działają bardziej informacyjnie niż energetycznie. Więc w związku z tym możliwe są tak zwane przeszczepy informacyjne. To jest określenie właśnie profesora Włodzimierza Sedlaka. Czyli chodzi o energoinformacyjne transfuzje, czy też przekazy wibracyjne zasilające życie i regulujące procesy życiowe. To jest po prostu podstawa. Na tym polegają te przeszczepy informacyjne. A więc pojawia się zupełnie nowa domena działania. Medycyna, jeszcze raz powtórzmy, informacyjna, czyli medycyna, która będzie obejmować regulację organizmu i procesy naprawcze w wyniku przekazywania mu odpowiednich bioinformacji. Każdy, pamiętajmy, organizm jest niepowtarzalny i nawet jeżeli w rodzinie dwoje ludzi choruje na tę samą chorobę, grypę, to u każdego ta choroba będzie przebiegała inaczej. To jest zupełnie zrozumiałe. I każdy organizm funkcjonuje na bazie takiej indywidualnej matrycy informacyjnej. Jest to swego rodzaju taki indywidualny matrix w postaci spektrum drgań własnych, komórek, tkanek, narządów. Wszystko jest wibracją dosłownie. I wyróżniamy tutaj drgania tak zwane fizjologiczne, czyli zdrowe, można ująć to w cudzysłów, które koordynują wszystkie reakcje chemiczne, sterują procesami rozwojowymi,
i regeneracyjnymi oraz można wyróżnić drgania patologiczne, a więc spowodowane stanami zapalnymi, ogniskami chorobowymi, obecnością wirusów, bakterii, endo- i egzotoksyn, czyli toksyn wewnętrznych, toksyn zewnętrznych, dostarczanych na przykład z pożywieniem, z wodą i tak dalej. I warunkiem odzyskania zdrowia w takim przypadku jest regulacja wszystkich systemów organizmu poprzez takie swoiste uporządkowanie i zharmonizowanie jego wibracji. I temu celowi właśnie ma służyć, słuchajcie, wspomniany ten transfer energoinformacyjny z wykorzystaniem źródła wzorcowych wibracji i wykorzystaniem zjawiska rezonansu, w zasadzie zjawiska tak zwanego biorezonansu. I tutaj, jak mówi bardzo znany naukowiec Cyril Smith z Uniwersytetu w Salford w Manchesterze, sygnały muszą być w rezonansie ze specyficznymi receptorami w celu uzyskania odpowiedniego efektu. Zresztą naukowiec ten przeprowadził szereg badań, między innymi on prowadził badania, które udowodniły, że sygnały bardzo słabe, bardzo subtelne oddziałują znacznie silniej niż sygnały właśnie bardzo silne, a więc nie trzeba podawać dużej piguły leku, tylko na przykład podawać leki homeopatyczne, ale to już jest inna sprawa. I ten przekaz sygnałów, pamiętajmy, mówimy o fizyce kwantowej, odbywa się to właśnie na poziomie kwantowym, z użyciem bardzo niskich natężeń, bardzo niskich indukcji, czyli bardzo niskiego wpływu, bardzo delikatnego, które działają wyłącznie na chore komórki. I teraz pytanie, czy my w ten sposób odkryliśmy coś w nauce? Owszem, w urządzeniach technicznych, które konstruujemy w tym celu, żeby dokonywać tych transferów energoinformacyjnych, owszem, to jest nowość. Ale jeżeli sięgniemy w przeszłość, w historię, a nawet w teraźniejszość, mamy do czynienia, słuchajcie, z szamanami, znachorami, zamawiaczami chorób, szeptunkami. Ja mieszkam na Podlasiu i tutaj jest dużo szeptunek, tych takich dobrych i takich bardzo niedobrych. I ci wszyscy ludzie, ci wszyscy obdarzeni pewną wiedzą ludzie i doświadczeniem, wykorzystują w tym celu na przykład okadzanie ziołami. A co to jest? Przecież to jest rodzaj aromaterapii. Używają na przykład kryształów i kamieni. Używanie kamieni w celach terapeutycznych to jest litoterapia. Posługują się na przykład dźwiękami, a więc głośną modlitwą, mantrą, magicznymi śpiewami, muzyką, stosują zioła albo tak zwaną żywą wodę. I gdziekolwiek na ziemi byśmy nie sięgnęli, czy to jest daleka Syberia, czy to jest Ameryka Południowa, czy Północna, Indianie, czy plemiona tajze syberyjskie na Syberii, a więc Jakuci, Burjaci i tak dalej, wszędzie tam mamy do czynienia z tego typu medycyną ludową, szamańską, ale to wszystko odbywa się po prostu na podłożu biorezonansu. W Polsce, znaczy Słowianie w ogóle też mają swoje tego typu metody i w Polsce właśnie, jeszcze raz powtarzam, tu na Podlasiu też są również szeptunki, zamawiacze chorób i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrze, ale w jaki sposób tutaj się odbywa ten transfer energoinformacyjny? O tej szeptunki w jaki sposób? Po prostu może się odbywać właśnie poprzez przekaz, czy słowny, a więc dźwiękowy, akustyczny. Z drugiej strony to jest przekaz mocy modlitwy, bo modlitwy mają swoją moc. Jeszcze pytanie, w jaki sposób, być może kiedyś będziemy o tym mówić, ale słuchajcie, rozszerzmy to pole. Otóż transfer energoinformacyjny może odbywać się na przykład poprzez bioenergoterapię. Są bioenergoterapeuci i nie należy odrzucać tego. Dlaczego? Bo jeżeli się słyszy, a on mi nie pomógł, zaraz. Może nie wierzyłeś w to, bracie, nie wierzyłaś w to, siostro, albo ewentualnie wszystko zależy od kwalifikacji danego terapeuty. Lekarz lekarzowi nierówny, nauczyciel nauczycielowi nierówny, mechanik samochodowy
nierówny w porównaniu na przykład z innym mechanikiem samochodowym. To trzeba również brać pod uwagę. Ale takie przekazy informacyjne mogą odbywać się przez tak zwaną dogoterapię, czyli terapię dzięki pieskom. Hipoterapię, czyli terapię dzięki po prostu koniom, jazda konna. Znacie na pewno przypadki dzieci, powiedzmy z zespołem Downa, czy autystyczne i tak dalej, które są, gdzie wykorzystuje się w celach terapeutycznych właśnie w zwierzętach. Dalej, to mogą być kąpiele lecznicze, to jest korzystanie z energii drzew, a więc przytulanie się do drzew, nabieranie energii do brzus i tak dalej. Czy chodzenie boso po naturalnym podłożu. To jest bardzo, tu już się odbywa przekaz również energoinformacyjny. A więc można również stosować terapię wykorzystując specjalne kompozycje muzyki klasycznej, elektronicznej, a więc na przykład relaksacyjnej. Na YouTubie znajdziecie tego mnóstwo. O odpowiednim stroju oczywiście, a więc i odpowiednia ilość herców na przykład. W każdej z tych terapii istotą, słuchajcie, jest przede wszystkim przekaz informacyjny o odpowiedniej częstotliwości w postaci czy to fal akustycznych, czyli dźwiękowych, które docierają do naszych uszu, czy elektromagnetycznych, emitowanych przez zioła, kamienie, drzewa, organizm ludzki czy zwierzęcy, odpowiednio dobraną muzykę, czy odpowiednio przygotowaną wodę. A więc takie przekazy, słuchajcie, kochani, są zupełnie naturalne i jeżeli zdarzają się ludzie, którzy mówią, ja w to nie wierzę, to już jest ich problem po prostu. Oczywiście przykładem stosowania takiej bioinformacji w lecznictwie jest również używanie kompozycji kwantowych, esencji energetycznych angielskiego lekarza, o którym mówiliśmy w poprzedniej audycji z panią Agnieszką Jaroszewską, Edwarda Backa, czy leki homeopatyczne, które praktycznie nie zawierają ani jednej cząsteczki substancji czynnej, czyli leczniczej, ale zawierają informacje o tej substancji w wodzie. Czyli tak jakby na wodę można nagrać pewną informację. Jeżeli ktoś pamięta te nasze audycje Agnieszki i moje na temat pamięci wody, to już będzie wiedział doskonale, o czym mowa. I dlatego my mówimy tutaj w tym momencie o tak zwanym quantum healing, czyli uzdrawianiu kwantowym. I to jest zupełnie, słuchajcie, nowe terapeutyczne podejście w stosunku do leczenia farmakologicznego. I ono opiera się na założeniu, że na poziomie energetycznym, czyli kwantowym, ciało i umysł stanowią jedność, dlatego że oddziałując wówczas na jednym poziomie, wpływamy na obydwa poziomy jednocześnie. I w medycynie informacyjnej szczególną rolę odgrywają pulsujące pola magnetyczne jako nośnik informacji, to znaczy pulsujące, to znaczy o włączanych, wyłączanych po prostu impulsach na przemian, wytwarzanych przez na przykład specjalną aparaturę biorezonansową, czy też urządzenia służące do magnetostymulacji. No właśnie tutaj piszę o tak zwanej magnetostymulacji, magnetorelaksacji, terapii fal milimetrowych. Kiedyś pracowałem akurat na takich rosyjskich urządzeniach. To jest kosmiczna medycyna. Czy też tak zwanej rezonansowej sygnalizacji cząsteczkowej, RMS i tak dalej, i tak dalej. I tutaj już będziemy oczywiście, znaczy posłużę się w dalszym ciągu cytatem z profesora Włodzimierza Sedlaka, który powiadał, że słuchajcie, organizm jest związany w funkcjonalną całość polami elektromagnetycznymi, czyli magnetyzm jest siłą, która utrzymuje wszystko w całości. Trzeba to wziąć po prostu pod uwagę. I te pola te magnetyczne, bo jesteśmy zanurzeni w oceanie pól elektromagnetycznych, pola magnetycznego przede wszystkim Ziemi, te pola mogą, zaznaczam, regulować procesy życiowe poprzez wywoływanie stanu wzbudzenia elektronowego i zmianę układu elektronów w naszych organizmach. Ale te elektrony indukują w elektrolitach, czyli wpływają na powstawanie zmiennych napięć, wymuszają przyspieszenia ruchu jonowego. Trzeba pamiętać, że nasze komórki, z których zbudowane są nasze ciała, mają tak zwane kanały jonowe i mają pompy jonowe.
a więc jeżeli docierają do nich minerały w postaci jonowej i te minerały transportują jednocześnie na przykład witaminy, to te zmienne pola elektromagnetyczne między nimi Ziemi, one mogą powodować, mówiłem to w poprzednim odcinku, tam zasygnalizowałem, oscylację, czyli drgania jonów przy błonach komórkowych. Co to powoduje? No, powoduje to, że te drgające jony wytwarzają własne pole elektromagnetyczne, współdziałające z polem z kolei zewnętrznym. Więc posłuchajcie, ja wiem, że to jest, wydaje się bardzo skomplikowane, ale tu nie chodzi o dogłębne zrozumienie. Tu raczej chodzi, słuchajcie, o takie poczucie, jak skomplikowanym organizmem jesteśmy, jak wszystko jest cudownie zaprojektowane, jak wszystko cudownie działa. I chodzi tylko o to, żeby nie przeszkadzać organizmowi, a jedynie umożliwić mu po prostu normalne funkcjonowanie. I te pulsujące pola magnetyczne, o których ja mówiłem, te zewnętrzne, z aparatury zewnętrznej na przykład, spełniają również w komórkach rolę katalizatorów. A co robią katalizatory? A one po prostu przyspieszają reakcje i w subtelny sposób modyfikują te reakcje. Więc to ma wpływ na cały nasz po prostu organizm. A więc te pola oddziałują, słuchajcie, na krew, na hormony, na enzymy, na koenzymy, w skład których przecież wchodzą pierwiastki tak zwane paramagnetyczne, ferromagnetyczne, ale także te pulsujące pole magnetyczne inicjują procesy fizjologiczne już na poziomie komórkowym. I pola te magnetyczne, bardzo słabe, o bardzo niskich natężeniach, działają doskonale na komórki. Wystarczy niewielka ilość po prostu jakiegoś czynnika, jakiejś substancji w otoczeniu naszych komórek, aby nastąpił rodzaj elektromagnetycznego przekazu informacji o właściwościach tej substancji i jest on odbierany po prostu, te sygnały są odbierane po prostu przez organizm. Dlatego mówiliśmy tak dużo swego czasu w dziale o wodzie, o przekazach elektromagnetycznych, które mogą być nagrywane na wodę. I to jest zjawisko po prostu w tej chwili powszechne. Tym bardziej, że fizyka kwantowa potwierdza, że cząstki materii posiadają własne pola energetyczne, czyli można w przypadku żywych organizmów to są tak zwane biopola. I myślę, że przyjdzie czas, że nakręcimy być może z 2 lub 3 odcinki, bo to jest dość duży temat, na temat biopól, bo te biopola istnieją. Wokół każdego z nas istnieje pole takie. Istnieje na przykład pole cieplne. No przecież nasze ciało wytwarza ciepło, tak? A więc możemy z daleka czuć. Istnieje pole magnetyczne, pole serca, pole mózgu na przykład. Istnieje pole akustyczne. Dlaczego? No bo jeżeli na przykład nasze jelitka pracują i powodują jakieś burczenie z brzuchu, to inni to słyszą, a więc znajdują się w obszarze, w którym jest to słyszalne, a ten obszar to jest właśnie to pole i tak dalej. I teraz następna sprawa. Trzeba pamiętać, że nasz organizm jest zbudowany ze struktur o cechach krystalicznych, z kryształów, na przykład nasze białka, nasze cholesterol i tak dalej, i tak dalej. I one się zachowują, ja już mówiłem o tym w temacie dotyczącym bioelektroniki, że one zachowują się jako elementy elektroniczne, piezoelektryki, półprzewodniki, diody, jakieś tranzystory, układy scalone i tak dalej, a więc w takim razie zrozumiałe w tym momencie, że środowisko zewnętrzne oddziałuje nieustannie na nasz ustrój własnymi polami elektromagnetycznymi. I jeżeli kiedyś, powiedzmy te 100-200 lat temu, byliśmy poddawani jedynie oddziaływaniu pola magnetycznego wyłącznie Ziemi i innych planet, to mniej więcej około 80, może około niecałych 100 lat temu, ale już 50 lat wstecz, to zaczęła się po prostu rewolucja w technice i tyle, że tak powiem, skonstruowano różnych urządzeń w postaci na przykład, załóżmy, komórek, ale komórka, żeby działać, to musi mieć stacje bazowe, czyli te maszty z antenami i tak dalej, i tak dalej. Jest masa
elementów elektromagnetycznych w domach. To są pralki, lodówki, to są przewody w ścianach i tak dalej. I wszystkie te pola na nas oddziałują. Nie oddziałują, kochani, dobrze. Nie oddziałują terapeutycznie. Oddziałują bardzo silnie i destrukcyjnie. A więc w takim razie niestety w naszych ciałach pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia, ale słuchajcie, no znaczy chodzi tutaj o tak zwany elektrosmog, ale na ten temat myślę, że jeszcze będziemy mówić. I wspominałem już wam o tak zwanym biopolu, ale biopole człowieka, zwłaszcza jego ten składnik elektryczny czy też elektromagnetyczny jest dynamiczne, czyli może zmieniać się pod wpływem różnorodnych czynników. I teraz jeżeli są czynniki, faktory, które silnie zakłócają nam to pole, a więc na przykład działają zewnętrzne pola elektromagnetyczne na układ nerwowy, to pytanie, jak się wówczas czujemy. A ostatnie 2 lata, od powiedzmy 2020 roku, kiedy zaczęto wprowadzać pewne nowe technologie, nie będę tutaj dzisiaj głośno o tym mówił, bo mogą mi przyskrzynić, że tak powiem, ten odcinek, bo już kiedyś mi właśnie mam ostrzeżenie, aktywne ostrzeżenie, za daleko po prostu poszedłem z moją szczerością, że tak powiem, więc wprowadzone zostały nowe technologie, które wybitnie działają destrukcyjnie na nasz organizm, na nasze komórki, na język porozumiewania się komórek, to znaczy na tak zwane fale milimetrowe. Przyjdzie czas, że będziemy mówić o tak zwanych falach milimetrowych. Ja wiem, kochani, że to jest trudne, często nie do pojęcia. Wrzucam pewne jakieś tematy, może ledwie zrozumiałe, ale spokojnie. Wszystko da się zrozumieć. Oprócz tego nie chodzi na początku o zrozumienie, tylko raczej o czucie. Jeszcze raz powtarzam, jak cudownie jesteśmy zaprojektowani. Jakim cudem jesteśmy aktu stworzenia. To jest coś niesamowitego. I teraz słuchajcie, już kończąc, znowu cytat z tej mojej książki. Nie będzie to zbyt długi, ale bardzo znaczący. Posłuchajcie. To jest cytat z pracy profesora Michaiła Kurika i Nikołaja Gołowina z Ukraińskiego Instytutu Ekologii Człowieka. Początek cytatu. Środki farmakologiczne stosowane w zapobieganiu i leczeniu chorób związanych z naruszeniem procesów metabolicznych wykazują małą skuteczność. W wyniku wieloletnich badań nad wpływem pola geomagnetycznego Ziemi, studiując wiele wyników badań innych instytucji, Ukraiński Instytut Ekologii Człowieka stwierdził, że główną przyczyną tych zaburzeń jest zredukowanie naturalnego pola magnetycznego Ziemi i jego ekranowanie w postaci żelbetowych budynków, infrastruktury elektrotechnicznej i elektronicznej, metalowych nadwozi samochodów, kadłubów, statków i tym podobne. Tylko wystarczający strumień magnetyczny, charakterystyczny dla każdego gatunku, może znormalizować procesy metaboliczne. To wszystko dowodzi, że dla normalnego rozwoju człowieka niezbędna jest regulacja środowiskowego strumienia magnetycznego przenikającego jego ciało. I o tych wszystkich sprawach, słuchajcie, mówił już w latach 60. ubiegłego stulecia ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak. Niesamowita w ogóle postać, zainteresujcie się tą postacią. W ogóle świetne książki napisał, ale o tym jeszcze może kiedyś sobie poopowiadamy. Posłuchajcie, oczywiście znacznie więcej informacji w stosunku do tego, co wam powiedziałem, zawierają te moje 3 książki, 3 podstawowe, czyli biomagnetyzm, część pierwsza, biomagnetyzm, część druga i magnetostymulacja, magnetorelaksacja, źródło witalności organizmu. Te książki są w moim sklepie na stronie www.januszdabrowski.pl. Zapraszam do sklepu, do zorientowania się, o czym piszę dokładniej. Dzisiaj już będziemy kończyć. Sporo tego było. Dziękuję wam znów za obecność, za takie duchowe wsparcie, bo od wielu osób, od wielu ludzi to czuję. Jak zwykle na koniec proszę o lajki, o subskrypcję, o dzielenie się tym linkiem, tym takim trochę nie z tej ziemi, tą całą wiedzą, ale myślę, że coraz więcej jest ludzi, którzy poszukują tej wiedzy, którzy otwierają się na nowe
nawet może nie tyle na zrozumienie, ile na początku na czucie. Bardzo Wam dziękuję za to, żeście byli. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia w następnych audycjach. Najlepszego Wam życzę. Papatki jeszcze raz.